Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na zupełnie nową serię z Hofbergman w wersji 1.4.5. Seria, którą nazwałem Real and Hard, bo będzie bardzo rzeczywista i będzie ciężko, słuchajcie, będzie pot i łzy. Stąd Real and Hard. A dlaczego? Otóż będę starał się trzymać kilku zasad. Zasada pierwsza, będę starał się grać maksymalnie realnie, na ile będę umiał tak naprawdę. Stąd autoload jest wyłączony i wszystko robimy za pomocą maszyn. Mam nadzieję również, że super siła też nigdy mi nie będzie potrzebna. Druga sprawa to mamy Advanced Damage System. I jak widzicie, ta modyfikacja całkowicie przebudowuje system uszkodzeń i obsługi pojazdów w grze. Zmian jest bardzo dużo, dlatego czas od czasu będą pojawiać się wskazówki, samouczka. Pomogą Ci szybciej zrozumieć nowe mechaniki, unikać typowych błędów i nie doprowadzać maszyn do awarii. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć wskazówki samouczka już teraz, zawsze możesz włączyć je ponownie później w ustawieniach moda sekcji Advanced Damage System. Otóż my oczywiście zostawimy wskazówki włączone, bo się uczymy. Słuchajcie, drugim ważnym modem to jest mod ojej, jaka ta pamięć jest dziurawa. Ale będziemy go widzieli tutaj. To jest mod przykładowo, który pokazuje nam zmianę ceny. Tutaj te pola, słuchajcie, mogą zmieniać swoją cenę w zależności od tego, jak tam sytuacja się rozwija. Na przykład tutaj zmiana ceny jest tylko o 3% w dół, ale tutaj to pole kosztuje 18% więcej niż zwykle. Tak, ja jeszcze przed tą zmianą, tak jak mówiłem, sprzedałem to pole, odzyskałem pieniądze za tą fermę, czy też farmę. O, proszę, no teraz bym nie odzyskał pełnej kwoty, tylko 30% mniej. Ale ponieważ zrobiłem to jeszcze zanim włączyłem tego moda, to odzyskałem pełną kasę. Słuchajcie, więc za te pieniążki możemy teraz kupić farmę numer 1, która, nie ukrywam, no to jest sercem tej mapy i będziemy na niej grać, więc mamy moda na zaawansowane uszkodzenia, mamy moda, który będzie nam zmieniał cenę pól w pewnym przedziale i ja oczywiście pozwolę sobie ten teren już kupić, a zaraz Wam pokażę jeszcze ustawienia. Wydaje mi się, że gdzieś to tutaj było. No mamy tutaj jeszcze, o właśnie, mamy jeszcze red type, czyli biurokrację i też będziemy mieli w związku z tym zadania związane. Słuchajcie, ja tutaj nic nie zmieniam, gram na ustawieniach fabrycznych, defaultowych. Popatrzcie, dynamiczne ceny pól, minimalny współczynnik chciwości jest 80%. I to jest 0,8, tak? Czyli 80%. I ja tutaj nic z tych parametrów, słuchajcie, nie reguluję. Tak jak zostały one ustawione przez autorów moda, tak zostają. Red Type mod, który tutaj wprowadza jakby polityki w cudzysłowie z Brukseli albo nie z Brukseli, nie wiem, takie biurokratyczne, za stosowanie się do których można dostać jakieś bonusy, ale też i kary. Więc zaraz zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w praktyce. Ok, słuchajcie, co jeszcze mamy tutaj?
Mamy tutaj jeszcze co my tutaj jeszcze mamy? No muszę chyba wam pokazać tego. W ogóle to tak, zrobimy zapisz, żeby już mieć to wystartowane. W menu tutaj widzimy tradycyjne dwie rzeczy. Gramy również na e, płodozmianie, Crop Rotation się tak zdaje się mod nazywa. I na razie tylko sobie, ale to już w poprzedniej serii też widzieliście. Na razie sobie tylko BGA zaprogramowałem jako tako. Mamy to same zwierzęta, które mieliśmy tak naprawdę. No, tylko jak kupiłem gospodarstwo, to teraz się weź i przeklikaj przez to wszystko. Po prostu bardzo dużo. Kontrakty na razie nieistotne. To, co posiadaliśmy do tej pory w ostatnim odcinku, to mamy, to już znacie. Również mamy moda nowego na bank, więc mogę brać kredyty, mogę się zadłużać. Teraz nie gramy, że wszystko tylko za gotówkę, więc będę mógł tutaj sobie zadłużać się. Również ten mod pracuje na ustawieniach standardowych. To jest klasyka, to co jest w farmingu. Mamy jeszcze właśnie tego moda pod tytułem Red Type i tutaj są różne polityki i programy, do których dziennik zdarzeń i tak dalej, płodozmian, do których ja się będę, działka 1, do których ja się będę teraz stosował, tak? Tu widzicie, w politykach mamy płodozmian, mogę go tutaj, jakby to powiedzieć, no chyba tutaj uruchomić, ściółka dla zwierząt, pasza, zrównoważone leśnictwo i to wszystko, słuchajcie, zarządzanie obornikiem. Więc programy, o, to są nowe, aktywne. Aha, mam nowe, aktywne, polityki, płodozmian. Myślę, że płodozmian będziemy stosowali. E, tak, albo nie ma nic do oceny. Dobra, to z tym będziemy już za chwilkę walczyli. Mamy również zakupy ratalne, gdzie będę mógł kupować nie tylko za kredyt, za całą kwotę, tak jak tutaj mam kredyt bankowy, ale również będę mógł kupować na raty. Po prostu system kredytowy, dużo rolników kupuje na raty, no i to jest to, co tutaj widać. A teraz, gdzie są uszkodzenia? Po pierwsze, jak podejdziemy pod ciągnik, to się zaczyna tutaj kondycja dobry. Tego chyba wcześniej nie było. Ostatni przegląd w tym miesiącu, ostatnia konserwacja nigdy, interwał serwisowy półtorej, chyba godziny. Tak, to się tutaj nowe pojawiło. Słuchajcie, ale tutaj też również są nowe rzeczy. Narzędzia do ładowarek. Nie wiem, czy one też nie będą podlegały serwisowi. Natomiast, a tutaj również widzicie interwał serwisowy, ostatnia konserwacja, więc będziemy musieli tym się zająć. I to chyba relatywnie szybko wszystkimi tymi moimi maszynami. A gdzie można, jeszcze zerknijmy na tego tutaj potwora, jak on się prezentuje serwisowo. Błoto. Mhm. Dobra, i teraz gdzie to można wszystko znaleźć? Słuchajcie, to jest tutaj Advanced Damage System i jak sobie wejdziemy, to możemy zobaczyć te maszyny, które podlegają temu systemowi, w jakiej są kondycji. To tyle rozumiem z tego. To są pojazdy moje, wszystkie tutaj i widzę maszyny. Ale się okazuje, że nie wszystkie maszyny, bo na przykład siewnika tu nie ma. Tak, i nie ma tutaj jeszcze paru innych rzeczy, ale to co ma silnik to jest. To są pojazdy traktowane, natomiast tutaj są inne pojazdy. O, i się zaczyna tutaj, bo tu mamy widły,
Ale to są rzeczy, których chyba ja nie mogę konserwować. Mogę tylko sprzedać, nie? Case. No nie wiem. Wydaje mi się, że nie. I teraz jeszcze jest taka bardzo, o, i tutaj wszystko jest. Konewka, no bardzo dużo tych przedmiotów, bo właśnie, bo tutaj doszły konewki, takie inne podnośniki big bagów, nie? Więc tutaj mamy inne pojazdy, mamy ustawienia, które są również fabryczne, słuchajcie. Dobra, to wiadomo, zresetuję historię, jeśli coś już było pokazywane, to się pewnie drugi raz nie pokazuje, a po zresetowaniu będzie się jeszcze raz pojawiało. Mamy tryb samouczka i to żeśmy włączyli na początku. Komunikaty ostrzegawcze, debug nie. Interwał serwisowy to jest 5 godzin. Tylko z tego co słyszałem, jest to 5 godzin nie w grze, a rzeczywistego czasu. Okres eksploatacji, okres eksploatacji pojazdu to jest gdzieś 100 godzin. Wskaźnik obciążenia systemu. Kontroluj, jak szybko w systemach narasta obciążenie wynikające z przeciążenia, przegrzenia, poślizgu kół oraz innych trudnych warunków pracy. Obciążenie bezpośrednio wpływa na prawdopodobieństwo awarii. Im więcej stresu gromadzi dany system, tym większe jest ryzyko uszkodzenia. To ślizganie się w błocie będzie problemem. Ja nie powiedziałem, ale tutaj również mam moda, który będzie powodował, że w błocie będę mógł się zakopać, ewentualnie ślizgać. Naturalne zużycie to jest tempo naturalnego, pasywnego zużycia pojazdu podczas jego bezczynności, czyli jak stoimy, to też się zużywamy. Na przykład 5% przy domyślnej żywotności 100 godzin oznacza, że każdy system traci około 1% stanu technicznego po około 20 godzinach bezczynności. Uwaga, zużycie pasywne jest wyłączone, gdy pojazd jest przechowywany pod zadaszeniem. Dobrze, czyli muszę chować wszystko pod dach. Po prostu. Warsztat natychmiastowy przegląd nie. Bez upływu czasu. Dobra. Odstaw powodzenia pojazd na czas konserwacji. Gwarancja na nowy sprzęt. Wszystko fajnie to wygląda. Warsztat dealera niekoniecznie. Aha, utrzymuje warsztat dealera dostępny o każdej porze dnia. Mobilny warsztat. Tak, własny warsztat. Tak, a co to jest ten mobilny? Mój warsztat to rozumiem, a mobilny? No dobra. Godziny otwarcia, to tylko bym zmienił, że od 7 do 20, do 20 niech warsztat pracuje. Czułość na temperaturę domyślne, tu wszystko. O, bardzo słuchajcie, dużo jest tych parametrów. Ja wszystkich chyba nie będę czytał, bo mamy tutaj warsztat, model cieplny, akumulator, obsługa przed zmianą, szybkość zapychania się, czas trwania inspekcji. Zróbmy inspekcję krótszą, powiedzmy 3-sekundową, żebym za długo nie czekał. Tempo wysychania, smarowania zostawmy domyślne. O, sterowanie przeciążeniem, przegrzewaniem pracownika zatrudnionego. Reakcja prędkości AI. Minimalna prędkość AI. O, zmniejsza obciążenie. A to? No dobra, zrównoważona. No i tu mamy od początku, więc tak wygląda zaawansowany system uszkodzeń. Słuchajcie. I tak będziemy starali się grać. Teraz tak.
Jeszcze jedna sprawa. Jak ja się tutaj znalazłem, jak byłem przy namiotach. Dobra, więc to realnie gra. O, to jeszcze za szybko się poruszam troszeczkę. Wydaje mi się, ale to poruszanie się zostawimy, bo ja zanim zacznę już tak całkiem realnie, to tylko pytanie, czy tutaj mogę sprawdzić, czy on był pod dachem. O, i to jest wykonana inspekcja, słuchajcie. Pod R-ką jest inspekcja, tak? I tu wszystko jest w porządku. A, już wiem, co chciałem. O, przytrzymaj, aby rozpocząć przegląd. R-ka się pojawiła. OK. Gdzie tu były drzwi jakieś? No dobra, to mamy tak. Jeszcze będę potrzebował zrobić zakup. Te zakupy powinny wylądować, gdzie tu są różne. Bo razem z tym modem na Advanced Damage System mamy dodatkowe nasze tutaj narzędzia do pracy, atrybuty, może tak. I jest to ręczna, o widzicie, ręczna smarownica, którą ja sobie oczywiście zaraz kupię. Tak jest. Jest to urządzenie do przedmuchiwania powietrzem. Tak, żeby nie zapomnieć, bo na pewno będzie to potrzebne. Jak również przewody rozruchowe. Cyk. OK, no to mamy to. Słuchajcie, co jeszcze? Jeszcze pozwolę sobie parę maszyn wymienić. O, i którą ją maszynę chciałbym wymienić albo sprzedać, zanim zaczniemy. Może najpierw ja coś sprawdzę, bo chciałem zobaczyć, bo ostatnio jak patrzyłem, to wydaje mi się, że ten rower obecnie ma możliwość właśnie jazdy 40 na godzinę. To jest ciekawostka taka. Niech będzie taka damka. Natomiast jeszcze zanim zaczniemy tą serię, zobaczcie, ten ma tylko 30 na godzinę. Jak odczepię, to się nic nie zmienia, tak? Więc ja bym chciał ten już szybszy rower, więc ten rower bym chciał oddać. Który to jest ten rower? No, szukamy, jest. No ciekawe, bo on tutaj jest pokazywany, że może jechać 40, a tam 30. Dobra, zróbmy test, jak on szybko jeździ. O, abym tu przejechał jeszcze. Dobra, jedźmy na drogę. No 25, słuchajcie. Ten rower to będzie mój istotny środek komunikacji między innymi, stąd ja pozwolę sobie... Tak, no szybciej nie jedzie. A w takim razie... No dobra, w takim razie może dojedźmy do punktu, gdzie będziemy sprzedawali ten rower i kupimy sobie nowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Słuchajcie, z ciekawostek zobaczcie tutaj na licznik, zwróćcie uwagę. I tutaj on pokazuje na przykład ilość obrotów na minutę. Kręcę 900 obrotów na minutę. Pokazuje również 89 stopni albo 90 Celsjusza, nie? To chyba jak się bardzo pocę tutaj. No, także ten troszeczkę nie przystaje to do tego roweru, ok. No, ale w przypadku załóżmy jakichś innych pojazdów, tak, jest to może lepsze. Natomiast tutaj są takie właśnie rzeczy jak temperatura, prędkość powinno pokazywać to spalanie, ale tutaj rower chyba nic nie spala. Dobra, to już niemal dojechałem. To już, jak już niemal dojechałem, to dojedźmy do końca i zaraz zrobimy eksperyment. Ten rower oddamy. No tak się bardzo szybko tutaj zatrzymałem. Dobra. Sprzedaj. No, 282. Dobra. A chcielibyśmy kupić nowy rower. To wejdźmy tutaj i kupmy nowy rower. Halo, halo, halo. O, pan jakim palcie ciepłym. Kupmy nowy rower i zobaczmy, z jaką prędkością będziemy jeździć na nowym rowerze. Jestem bardzo ciekaw. No, wszystko tu mi pasuje. Może być. O, chociaż ten może być fajniejszy. Taki osiołek. Niech będzie, że osiołek. 400 euro mnie kosztował. No, to poważna rzecz. To zakładam, że teraz będę popylał na tym 400-eurowym rowerze. Tylko zobaczmy. O, mamy klemę. Mamy ten. Wszystko to jest sprzęt podręczny, słuchajcie. Dobrze. Gdzie jest rower? Bardzo jestem ciekaw, czy tutaj rozwinę skrzydła na tym rowerze. A on dalej pokazuje 30. Dlaczego w takim razie? Słabo. Niepotrzebnie sprzedawałem. Taki piękny miałem rower. No ale teraz mam drugi też fajny. Dobra. Rower chwilowo może tutaj zostać. Myślałem, że ta prędkość będzie większa, będzie jednak 40. Z jakiegoś tytułu jest 30. Nie wiem dlaczego. Jeśli będziecie wiedzieli, dajcie znać, czy on tu gdzieś w plikach gry zmienić, czy o co chodzi. Okej, słuchajcie, co dalej, moi mili? To miało być bardzo realnie, więc będę starał się, żeby było. Ale zanim tak to będzie, to ja jeszcze pozwolę sobie. O właśnie, może jeszcze najpierw podejdziemy na gospodarstwo, zanim zaczniemy tą super realną serię. No i jak tutaj się dostać? Odwiedź, co my tu mamy? A na tym polu. Czy my tu mamy jęczmień? Co my tu mamy na tym polu? Chyba nic nie mamy. Mamy coś? No właśnie. W ogóle jakoś tak biednie tutaj mało którym polu coś jest. Słuchajcie, wszystko jest no. Wygląda jakby było wszystko wyzerowane. No. Nic nie ma na tych polach, słuchajcie, tylko jest trawa. Albo fasolka. Tak, fasolka zielona jest. A na 30 co to jest? Trawa polna. Aha, na 30 jest trawa polna, to tutaj pewnie też. A 25.
To ja nie mam pojęcia, co to jest. Nic tu się nie wyświetla. Też jakaś pewnie łąka. Sad wiśniowy. O, ale bym teraz stracił, słuchajcie, jakbym go sprzedał. Okej. W takim razie gospodarstwo żeście widzieli pewnie. O no, tym gospodarstwie pewnie sami gracie. Hello? No chyba to jest moje gospodarstwo. Dlaczego go nie mogę otworzyć? O, bo to nie w tą stronę, panie kochany. To jednak nie jest twoje gospodarstwo. Dobra, tu jest twoje gospodarstwo. Haspodin. Okej. Obora dla buchajów. No, takich to jeszcze nie miałem. Tematów. To będziemy nad tym pracować. To jest klasyka. Okej. No dobra, słuchajcie, to wszystko jest znane. Ja jestem ciekaw tylko, czy jakbym sobie... O... No to zrobimy eksperyment, bo jakbym sobie tak zresetował, przykładowo, nie to, niektóre rzeczy, o, na przykład taki rower, tak, to zobaczymy, gdzie on wylądował. To on wylądował chyba tu. Tak, dobrze. Więc mogę na dzień dobry przenieść wszystkie maszyny na właściwe im miejsce. Na przykład samochód. No z tym ciągnikiem to gorzej, bo on tutaj holuje, ale jeszcze pozwólcie, że zanim zacznę to hard, to jeszcze sobie tutaj przeholuję to wszystko do domu i dopiero wtedy zaczniemy tą ciężką pracę. Zastanawiam się jeszcze, który mod mi spowodował to, że tak mi się troszeczkę... O, wysokie obroty powodują zużycie, silnik jest zimny. Oj, to muszę wolniej jechać. Chciałbym jechać. Który mod powoduje, że tak mi się to tnie? O, i po prawej zobaczcie, prawy górny róg pod pieniążkami wyświetlają się informacje, to wszystko z modu uszkodzenia lakier, ciągnik 13% chyba, nie wiem czego jeszcze. Ładowacz czołowy 3,4, narzędzie ładowacza. Ciągnik 0 na 13, to zaraz będziemy to rozkminiać. Paliwa mamy... Paliwa nam schodzi... O, pokazuje też zużycie paliwa. 3 litry na 100 km. No okej. Tylko troszeczkę nie. A jaką mamy już temperaturę, to mi nie pokazuje tym razem. Chyba 4,4 tony to waży ciągnik, a 8,7 jest całe. Tylko nie wiem tak do końca co całe. I teraz pytanie, czy ciągnik już się wystarczająco rozgrzał? Czy jeszcze nie? Jak długo?
mam czekać na rozgrzanie tego ciągnika? Czy ja już mogę tutaj dać gaz do dechy? Hmm. Siedemdziesiąt stopni pokazuje, ok, 1600 RPM-ów. No, chyba rozgrzany ciągnik to powinien mieć 90, będę zgadywał, albo coś koło tego, no zobaczymy. Także będziemy lekuśno naciskać pedał gazu. Jedziemy na pół gwizdka, widzimy też jakie jest ładowanie. 14,1%, temperaturę 77 i jakieś magiczne 23%. Ale to chyba mocy, tak? No chyba tak, bo jak spuszczam z hamulca, to temperatura rośnie. Spuszczam z hamulca, to ten procent maleje, miałem na myśli. Widzę, że temperatura rośnie, już mamy 83 stopnie. No, trzeba się, słuchajcie, nauczyć od początku rozgrywki w takim modzie i muszę jeszcze tylko, przepraszam za to cięcie, jedną rzecz zaraz wyrzucę. A jak tylko dojedziemy na miejsce, to wyrzucimy jednego moda, którego wcześniej nie miałem. Wydaje mi się, że tak się nie cięło. Może nawet zrobimy stopkę na chwilę. I też sprawdzimy, czy ciągnik ostygnie swoją drogą. Dobra, zrobimy teraz zapis. I widzimy się za moment. Słuchajcie, kochani, musiałem wywalić moda na realistyczne błoto. I ewidentnie poprawiło. O tak, nie skręcaj na postoju kołami. No, kolejna dobra rada. Lepiej skręcać kołami, gdy maszyna nie skręcać kołami, gdy stoi w miejscu. To mocno obciąża przekładnię kierowniczą, wspomaganie i elementy przedniej osi, zwiększając zużycie układu jezdnego. Wystarczy, że ruszysz choć trochę, a koła będą skręcać znacznie łatwiej. No, kolejna dobra rata. Tak, i słuchajcie, bez tego błota, nie wiem, ale dużo lepiej mi pracuje ta gra i mam chyba też wszystkie mody załadowane. Kurczę, szkoda, bo chciałem z tym realistycznym błotem powalczyć. Nawet łańcuchy mam, zdaje się. No trudno, to z tym błotem nie powalczymy w takim układzie. Jedziemy z tym naszym pięknym transportem. No, wszystko teraz bez tego błota to tak płynnie pracuje. Bo tu widzę, że jak wpadłem w śnieg, to czy śnieg, czy błoto. No może błoto by było, a nie śnieg, może by ten mod tak mnie nie spowalniał. A tak strasznie mnie spowalniał, po prostu musiałem się go pozbyć. I tutaj dużo już nakombinowałem w ustawieniach graficznych. Mam nadzieję, że bardzo nie popsułem i nadal wizualnie ta gra będzie cieszyła oko. Bo przyznam szczerze, że nawet jak patrzyłem na worki Big Buggy, to one bardzo słabo wyglądały graficznie. Zaraz zobaczymy, jak teraz będą wyglądały. Ja tu sobie pozwolę wjechać. I zaraz zaparkujemy. Ok, myślę, że tak mogłoby zostać na tą chwilę. Tu zepniemy pasy. O, właśnie. I odepniemy. Dobra.
Tu silniczek wyłączymy. Pięknie napisy widać. A zerknijmy na te big bugi. No i tutaj też już się popsuło. Ale było widać przez chwilę bardzo dobrze. I się znowu popsuło. I teraz pytanie, dlaczego mi te napisy tak się nieładnie zachowują, że znikły. Hmm. Tu jest pięknie. A tu było i nie ma. No, shadery się to tak mogę wywalić, ale no nie chciałbym, żeby to tak wyglądało. Było dużo ładniej. Moi kochani, cóż mogę powiedzieć? No jeszcze muszę chyba poeksperymentować z ustawieniami graficznymi tej gry. Wiem natomiast jedno, że teraz jak tego moda na błoto wyrzuciłem, to dużo mi wszystko płynniej pracuje. Odpalamy. Rozgrzej maszynę. Zawsze rozgrzewaj maszynę przed rozpoczęciem pracy. Oprócz silnika, wiele innych podzespołów także potrzebuje czasu, aby osiągnąć właściwą temperaturę. Olej hydrauliczny, przekładnia, CVT, a nawet paliwo. Szczególnie podczas mrozu, a mamy 2 stopnie, to nie mamy mrozu. Praca na zimno może powodować problemy w wielu układach. Jeśli temperatura silnika przekracza 50 stopni, wszystko jest już odpowiednio rozgrzane i maszyna może być bezpiecznie używana. No to my już mamy 60, tylko że jakoś tak coś kiepsko skręcamy. A do tyłu? No, do tyłu jakoś jedziemy na tym śniegu. Dobra, spróbujmy. A mogę pierwsza osoba? Nie. Widzę, że... No i... A, skręciłem. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale w kółko jeżdżę. No nie. No, kręć. Kręcaj. Ale ślizgawka. Ale, ale zabawa. Czekajcie, dobra, teraz jedziemy prosto i tak ma być. O, pom, 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 bo ja to na razie sobie bym... A, skręciło, dobra, to niech skręca. Bym gdzieś to tutaj ustawił i niech stoi. Czeka aż śnieg stopnieje po prostu, bo tu jakiś dramat z tym śniegiem. Dobra, słuchajcie, co teraz? Hmm. Zobaczmy jeszcze, bo ja bym od razu kupił tutaj opcję numer 5. I ona też jest bardzo tania. Warto teraz kupować, więc kupmy sobie silos i resztę. Tak. I warsztat tu od razu też mamy. Super. Tak. No, jak żeśmy patrzyli, nie mamy żadnych upraw. Zobaczmy jeszcze na zwierzaki. Woda i trawa jest. Wół domowy. TMR jeszcze końcówka, pokarm, trawa koniczyna, woda, gdzie jest woda? A wół ma dostęp do tego, do rzeki, która chociaż przy 3 stopniach to ona nie zamarza. Natomiast tak, TMR-u już nie ma, jest tylko trawa i od razu wydajność jest bardzo kiepska. No cóż, to będziemy myśleć, co z tym zrobić. Ale już one tutaj mają bardzo fajną cenę, coraz lepszą, więc no niedługo pójdą na sprzedaż. No i krówki tu mają sianko i mają wodę.
Więc wodę można dolać, ale to nie musimy w tym momencie. Więc uważam, że jest całkiem fajnie. Zobaczmy, co mamy na wyprzedażach. Aha, to nic się nie zmieniło, to gra pamięta. No pięknie, dobra. Słuchajcie, kochani, co teraz? Ja na pewno chciałbym zrobić sklep w gospodarstwie. Dokładnie tu. Zamiast tego małego warsztatu. Więc pierwsza sprawa to musimy plany tego sklepu odkryć. To już pamiętacie, nie? I plany tego sklepu będą tutaj gdzieś sobie leżały. Zaraz to znajdziemy. O, jakie fajne śniadanko tu jest. Zobaczcie, dla dwojga. A nawet dla trojga. O, i to słuchajcie, chyba jest jedna ze znajdziek, która była przy misiu, jak mnie pamięć nie myli. I ona sobie tutaj wylądowała. A tu mamy plany, plany budowy sklepu i bez tych planów to ten sklep nie ruszy, więc trzeba to teraz chyba podnieść. Ok, i one gdzieś powinny wylądować chyba w sklepie teraz. Zamykamy, bo zimno. No, zobaczmy. Tak, brakujące materiały. Tutaj wszystko brakuje, ale... nie ma ich tu. Dobra, nie szkodzi. Co nam brakuje? Narzędzia, więc po te narzędzia powinniśmy podjechać. Tu mamy jakiegoś psa biednego. Tutaj się otwiera bramka. Buda dla psa. 1 z 2. Mamy jednego psa, ale one nie mają jedzonka, tak? Pokarm 0. To trzeba kupić żarełko dla psa. Czy też jeszcze dla kogoś żarełko potrzebujemy? Nie wiem tylko dlaczego mi to pokazuje 17 z 23, 16, 15. To jakaś... dziwna sprawa. Tak samo mamy tutaj pieska, ale tylko jednego. Więc teraz tak, gdzie ja mogę kupić jakieś jedzonko? Pojedziemy po jedzonko dla piesków i dla kotów i pojedziemy po narzędzia, a nawet byśmy tych narzędzi to wzięli od razu. A, tutaj nie potrzebujemy narzędzia, tak? Tutaj nie potrzebujemy narzędzi, a pytanie, co tutaj jest w tej chwili? Tutaj jest gotowa piekarnia. Dobra, piekarni nie będziemy budować. A tu? A tu nic nie ma. Rzeźnia. I wymaga narzędzia. Więc potrzebujemy 2 razy narzędzia i jedzonko dla psów i kotów. No okej, słuchajcie, to odpalamy. Czekamy, aż się maszyna zagrzeje do 50 stopni. Pytanie tylko, gdzie ja mogę pojechać pod żarełko, nie? Sklep na stacji benzynowej to nie, ale tu może gdzieś u handlarza, nie? Zaraz zobaczmy, a jak to wygląda tu. Praca jajowa, postój, tak przy okazji. Gdy maszyna pracuje, nie wykonuje aktywnej pracy, co jest całkiem logiczne, silnik jest wyłączony, zużycie staje się minimalne.
Jeśli maszyna stoi pod dachem, znika całkowicie. To trzeba będzie dobrze parkować maszynę. Temperatura już jest ok. Tylko tak, ja nie wiem, gdzie mam jechać, bo nie wiem, gdzie mogę kupić jedzonko dla psa. Zaraz zobaczymy materiały. Gdzie tu są zwierzęta? To nie, bo to dla konika. Zapatrzenie dla zwierząt i mamy tak. Mleko w proszku. To nie. Karma. Whiskas. Tak, Whiskas tak dla kota, bo parę kotów sobie kupimy. I karmę dla psów, czyli to normalnie kupujemy w sklepie. No to jedziemy. O, i teraz zbyt długo maszyna pracowała, no bez przesadyzmu. Raptem tylko chwilę. Osady się odkładają. Tu jeszcze rower stoi. To później będziemy z rowerem walczyć. No, widzę, że błoto załatwiło mi ten odcinek troszeczkę, bo musiałem powalczyć z tym błotem. Także uważajcie na to zakopywanie się w błocie. Ja jeszcze wyrzucę jednego fajnego moda, ale to takiego bardziej wizualnego, to jeszcze zobaczycie. Zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, a teraz śmigamy, jak to tak bardziej realna seria jest. Więc będę tutaj pokazywał też takie dłużyzny z jazdy. No, chyba że nie będziecie chcieli, albo ja uznam, że nie, ale tutaj ta jazda do sklepu nie jest długa, więc myślę, że spokojnie mogę pokazać. Paliwo mamy, uszkodzenia mamy znaczne w tym samochodzie w tej chwili i coś powinniśmy z tym zrobić, jak również to jest 10 godzin pracy, więc coś zrobimy za chwilkę. Jest styczeń, to zrobimy duże przeglądy tych maszyn. Więc podjedziemy tutaj. Ok, jesteśmy u mechanika. Dzień dobry. Ja bym chciał jakiś tutaj chyba przegląd wykonać, tak mi się wydaje. Przemaluj, napraw, modyfikuj, sprzedaj. Więc zobaczmy, co mamy pod napraw. Mamy inspekcję, konserwację i tyle. Więc ja bym zaczął od konserwacji, czyli takich prac. Godzina praca 10, więc czas najwyższy wykonać konserwację. Spróbujmy. I teraz tak, konserwacja, poziom obsługi standardowy, minimalny, przedłużony 20 godzin. To jutro będę miał dopiero samochód. Przyznam szczerze, że taka opcja mi się słabo podoba. Profilaktyczny, standardowy, to jest 6 godzin i zakończą o 19 na częściach oryginalnych. Mm. Mamy tak, część oryginalne producenta, standardowa niezawodność, ryzyko VAT 10% przy pełnej cenie. I od razu naprawa. No dobra, tak zróbmy. Tylko no tak, no bo 6 godzin to może od razu się uda to naprawić. No dobra, to niech sobie tą prace serwisowe trwają. A ja nie wiem, czy nie powinienem zrobić 2 dni w miesiącu, bo po prostu jak mam ten serwis, to się chyba nie wyrobię. I wydaje mi się, że powinienem ustawić 2 dni w miesiącu.
Dni w miesiącu, 2 dni, nie wiem kiedy to zadziała, no ale okej, tak trzeba zrobić. W ogóle zapiszemy grę. Dobra, pójdziemy teraz kupić jedzonko dla psa i kota. Więc zaopatrzenie dla zwierząt. Poprosimy. No mleko w proszku też mógłbym kupić, ale najpierw kupimy tak, karmę dla kota i byśmy tego kupili nie wiem ile. No tak ze 3, 4 zgrzewki nawet. Ok. I kupimy karmę dla psa. I tutaj to 100 litrów, to też kupimy 2 te na razie. 25 kilo, przepraszam. To kupimy 2 woreczki. Dobra. I teraz pytanie jeszcze, jak to jest z tym psem? Jak to jest z tym psem? Hmm. No dobra, to się okaże. Dzięki bardzo. Na razie zakupy. Samochód się serwisuje. O Jezus, jak to jest rozrzucone. Aha, mam 3 dla kota. To nie ma problemu. A jak to teraz? Nie podniosę tego? Rozładuj. Hmm. Ile to waży? 42 kilo, no bez przesady. No tu mam też moda na rozładunek Big Bagów, nie? To podniosę, czy też nie podniosę? Dlaczego nie mam? Hmm. No powiem szczerze, że trochę jestem zaskoczony, że nie mogę tego podnieść teraz. Słuchajcie, powiedzcie mi... O, mogę to wziąć jednak. Dobra, takim sposobem ja to uniosłem. A to? Hmm. No nie, wzięło się też, ok. No tutaj z tą rączką to będę miał niejakie problemy, nie wiem, ale przez chwilkę pogramy z tym modem, który pozwala mi tutaj sterować, kiedy Big Bagi mają być rozpakowane. Dobra, to jak raz krótko nacisnę, to wygląda, że... Kurczę, jak jestem niezdara. Hmm. No dobra. No troszkę mnie to martwi, że nie umiem tego opanować, jeśli chodzi o branie. Zaraz.
Teraz jest wysyp. Hmm. No dobra, tak czy inaczej mam teraz problem, bo nie mam transportu z powrotem, a moje auto się naprawia. Hmm. No i to jest słabe troszeczkę, ale to nic, słuchajcie. Jeden rower sobie kupiłem, nie? To mógłbym sobie kupić jeszcze jeden rower. W sumie, co mi szkodzi. Rower czy coś innego? Gdzie jest ten Hofbergman? O, co ja bym tu mógł sobie jeszcze fajnego kupić? Takiego już mam. Małego, nawet dwa. Wózek transportowy. Wózek paletowy. Wózek z beczką. Transport zwierząt. No ja myślę, że kupimy sobie taki wózeczek i do tego kupimy sobie zakup ratalny. No bez kitu. Kupimy sobie normalnie i do tego sobie kupimy jeszcze jeden rower. To mi drugi rower będzie potrzebny. Nie wiem, ale on dużo nie kosztował z tego co pamiętam, gdzie te rowery były. Aha, bo to jest przyczepka rowerowa. O, patrzcie, to trochę się pośpieszyłem, bo ja kupiłem wózek taki nie dla rowerów. A w sumie ten jest jeszcze lepszy, ale też nie dla rowerów. Dobra, to weźmy 550 i to nawet z beczką, wtedy beczka ma 200 litrów, to mało. Weźmy sobie ten wózek, kup i może byśmy sobie w takim układzie rower to wypożyczyli, nie? Dadzą nam na dojazd z powrotem. Potem go sobie odwieziemy. Mogę go wypożyczyć? Aha, $20. To może lepiej go kupić. 400. No nie, to lepiej wypożyczyć. Ok, a potem przyjedziemy do sklepu, to rower oddamy, nie? Po samochód jak przyjedziemy. Dobra. No to mamy to. Dobra, to mamy to. To prawda w zimie na rowerze to jest trochę mało zabawnie, no ale i nie muszę silnika włączać. Gdzie to końcówka tego roweru? Dobrze. Przyczepka jest, to teraz będziemy układali to jedzonko. O, udało się. Raz. Wydaje mi się, że mógłbym więcej kupić tego jedzonka. W szczególności dla psów. Nie wiem, jak tam koty będą to jadły. Ale myślę, że pieski będą zadowolone, jak będą miały trochę więcej tych woreczków, więc ja jeszcze dokupię ze 2 woreczki. Dzień dobry. Ja bym jeszcze poprosił, że 2 woreczki karmy, tylko niech ja ją sobie znajdę. Zaopatrzenie dla zwierząt, karma dla psów, to poprosimy raz. Poprosimy drugi raz. I od razu byśmy kupili może... Nie, to już dla zwierzaków przyjedziemy. Bo to wszystko mi się na rowerek nie zmieści, prawdę powiedziawszy. Więc teraz trzeba to na rowerek poukładać.
No, Josera. Dobra. Hmm. Dobra, raz. Dwa. Trzy. I jeszcze jeden woreczek. No. Nie wiem, czy nie zrezygnuję z tego ręcznego otwierania woreczków, bo trochę mnie irytuje to branie tego. No, ale to zobaczymy. Dobra, mamy to. To zobaczmy, jak z takim będziemy jeździli. No nie jest tragicznie. O Jezu, tu mam pół tony, słuchajcie, na tym wózku. Nie wiedziałem, że ta karma dla psów to taka ciężka. 100 kilo? Nie, to pisało, że to jest 25 kilo na tych workach. No i ta karma przecież dla kotów też nie powinna być taka ciężka. No bez przesady. Ale pięknie się prezentuje, muszę przyznać. Słuchajcie, moi kochani, no to już jest 59 chyba minuta tego nagrania. Więc pozwólcie, że w ten sposób zaczniemy nową serię. Będziemy starali się grać bardziej realnie. I cóż, do zobaczenia, bo następnym razem będziemy naprawiali kolejne maszyny, ale również będziemy chyba szli jakieś programy grantowe, jak to mówią, unijne. Zastanawiam zastanawiam się, dlaczego ja mam tutaj ten wózek, że on niby jest zapalony. Aha, nie da się go wyłączyć. No dobra. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, zdrówko dla Was. Dajcie znać, co dzieje się złego z tym modem na błoto, że po prostu nie mogę go używać, bo po prostu cała gra mi się ścina. Tutaj jakiś śnieg wszędzie, to po prostu nie dało się, widzieliście, grać. A, zobaczymy, może coś jeszcze, jakaś nowa wersja tego moda, bo chciałem, tak jak powiedziałem, jak najbardziej grać realnie, czyli jak śnieg, śnieg jak śnieg, ale jak deszcz spadnie, to żeby można było, żeby zrobiło się błoto i tak dalej. Także zobaczymy. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.